Witam wszystkich. Dzisiaj zacznę może od tego, że generalnie jestem wielkim fanem rozwiązań All-in-One i jak tylko znajdę coś multifunkcyjnego, to zaraz mam ciśnienie, żeby to kupić. Bo po prostu lubię mieć mniej kabelków i porządek w środku moich multikopterów. Wyjątkiem na pewno tutaj będą regulatory. Niestety już się do nich zdążyłem zrazić na samym początku. Za często się jeden jarał i trzeba było wymieniać całą płytkę. Ale podobno teraz jest już nieco lepiej, więc może niedługo zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o kontrolery lotu, to nawet mam tutaj jeszcze jedną sztukę My Airbota Flipa 32 All-in-One, których przerobiłem chyba 5 albo 6. I dla tych niezorientowanych to jest chyba pierwsza wyprodukowana płytka All-in-One z OSD i PDB i też pomiarem prądu przy okazji. Innymi słowy taki 3-letni dziadek obecnych omnibusów. No ale znowu nie o nim dzisiaj będziemy rozmawiali, ponieważ ostatnio przeglądając Banggood znalazłem taki oto kontroler. Jest to HGL Tech F3 V4 All-in-One FC. Bardzo długa nazwa, ale słowem kluczem tutaj jest to All-in-One i tym razem jest to chyba taki prawdziwy All-in-One, bo do pełni szczęścia brakuje nam tu chyba tylko odbiornika RC. No ale w sumie każdy używa czegoś innego, więc nie uznam tego jako minus. Kolejną rzeczą, której tutaj niestety już nie ma, jest logger, czarna skrzynka. Najwyraźniej się po prostu nie zmieścił, jak widać ta płytka jest dość mocno zaludniona. No wiem, że dla niektórych jest to must have, tego niestety nie ma. Ale ta płytka ma w sobie procesor F3, OSD, oprócz tego PDB z pomiarem prądu i BCM 5V oraz jako wisienka na torcie nadajnik wideo, który dodatkowo jest jeszcze switcherem 25, 200, 600 mV. W zestawie mamy bazer, którego tutaj niestety nie znajdziecie, trochę śrubek, które też już zdążyłem pogubić, no i zestaw podłączeniowy, jakbyśmy chcieli to wszystko uruchomić. No i jako bonus dali nam jeszcze kondensator, jeżeli balibyśmy się o jakieś iskierki zwarcia. No i sam pigtail do anteny naszego odbiornika. Przejdźmy może teraz do tego, co, gdzie i kiedy i jak na naszej płytce. Zaczynając od spodniej strony naszego kontrolera lotu, mamy tutaj nadajnik w tej wielkiej puszce z logo producenta. Oprócz tego wyłącznik nadajnika, czyli możemy całkowicie odciąć zasilanie do naszego VTX-a i spokojnie pracować nad naszym multikopterem. Wracając na górną stronę płytki, mamy tutaj przycisk do zmiany kanałów i mocy nadawania, jak również będu. Szybkie wciśnięcie zmienia kanały od 1 do 8, przytrzymanie przez około 1,5 sekundy zmienia będ, a wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy zmienia moc naszego VTX-a, co oznajmią nam te tutaj LEDy. Teraz one są niestety trochę głupio skonfigurowane, bo jeżeli świecą się dwie, to znaczy, że nadajnik nadaje z mocą 25 mW, jeżeli jedna to 200, a jeżeli nie świeci się żadna, to znaczy, że nadajemy z mocą 600 mW. No, szkoda, że nie jest to trochę na odwrót, byłoby to może bardziej logiczne. Oprócz tego mamy tutaj wyświetlacz, który będzie oczywiście nam pokazywał, na jakim kanale działamy. Po spodniej stronie mamy jeszcze złącze UART A1, natomiast nie możemy tutaj podpiąć niczego innego niż podpięte już tutaj OSD. Ta złączka służy tylko i wyłącznie do programowania naszego OSD. Jeżeli chodzi o podpięcie naszych silników, no to mamy tutaj pady, takie malutkie, niestety jedynie sygnałowe. To jest pierwszy silnik, drugi silnik, trzeci silnik oraz czwarty silnik. Natomiast w razie potrzeby możemy podpiąć jeszcze dodatkowe 4 i wtedy tutaj będzie 5, 6, 7 i 8, czyli możemy stworzyć nawet oktokopter. A jeżeli chodzi o zasilanie samych regulatorów, no to tu jest nasze PDB, plus i minus, również dostępne po drugiej stronie i nasz shunt do pomiaru prądu. No, w kładzie wyścigowym raczej nie jest to coś bardzo niezbędnego, no ale skoro już jest, to fajnie. Ja się tylko obawiam trochę tutaj tego wystającego laminatu. Na pewno nie ma co XT60 lutować bezpośrednio. Dobrze jakiś użyć kabelek, który trochę zamortyzuje, bo głupio by było to ułamać. Jeżeli chcemy podłączyć nasz odbiornik RC, no to tutaj możemy podłączyć albo PPM, albo PWM. A jeżeli używamy iBusa, albo SBusa, albo DSMX-a, no to tu są pady, do których powinniśmy się podpiąć. No, od góry ground 5V, UART 3RX,
następnie 3,3 V, ground i 5 V do wyboru, jak również pad LED stripa, jeżeli chcemy takiego użyć. Natomiast w tym miejscu możemy wpiąć się z naszym bazerem, żeby sygnalizował nam niskie stany baterii na przykład, albo tryby lotu. I przy okazji mamy tutaj również pad RSSI. Jeżeli nasz odbiornik RC ma wyjście RSSI, no to możemy tutaj się wpiąć i wtedy w OSD będą nam się wyświetlały te dane. Pod spodem naszej płytki mamy jeszcze UART 2, do którego możemy podpiąć na przykład GPS albo jakiś sonar. No, niestety nie widzę tutaj nigdzie I2C, czyli wyjścia, które byłoby nam potrzebne, jeżeli chcielibyśmy podpiąć kompas, no ale no, znowu w Racerze nie do końca jest to coś potrzebnego. Również na stronie producenta jest napisane, że mamy tutaj BEC zarówno 5V, jak i 12V. Ja nie widzę tutaj żadnego padu oznaczonego 12V, więc myślę, że to jest jakiś błąd w opisie. No i na koniec oczywiście mamy tutaj jeszcze złączkę ULF, do której podpinamy nasz pigtail i do którego następnie podpinamy naszą antenę. Jeżeli chodzi o wagę naszego kontrolera lotu, to jest to około 13 gram, a razem z naszym pigtailem 16 gram. Jak widać, mimo tego, że tutaj wszystko to udało się upchnąć, to płytka nadal jest dość lekka i w miarę kompaktowa. Kosztuje obecnie około $50. No i to jest dość sporo, ale jeżeli zliczymy ceny poszczególnych komponentów, no to może już nie jest tak tragicznie, no bo najprostsze FC z procesorem F3 kosztuje około $20, switcher VTX to jest jakieś $15 do $20, potem jeszcze minim, chyba gdzieś około $5-6. No i na koniec potrzebujemy jeszcze PDB z pomiarem prądu i to będzie znowu 5 do 10 dolków, w zależności od tego, jaką firmę wybierzemy. Ja nadal oczywiście uważam, że dla kogoś, kto nie lata zbyt dobrze, kupno wszystkiego z osobna jest dużo lepszą drogą. No po prostu jeżeli przysolimy w ziemię, to mamy znacznie większe szanse, iż wymieniać będziemy tylko część komponentów, a nie całą tą płytkę. No ale jeżeli już umiemy latać, chcemy czystego buildu, albo po prostu zupełnie nie mamy miejsca w naszym kładzie, to jest chyba najlepsze, co możemy kupić w tym momencie. Wydaje mi się, że HGL Tech w tej chwili to jakby zredefiniowało to, jak będziemy budować nasze multirotory w przyszłości. No i na pewno z niecierpliwością czekam na wersję V5. Miejmy nadzieję, że już z dołożonym blackboxem, może mniej wystającym tym gniazdem zasilania. Pytanie, co Wy sądzicie na ten temat? Dajcie mi znać w komentarzach i jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zapraszam do subskrypcji.